Były przykłady, gdy państwo polskie układało się z przestępcami. Niestety były, nawet medialnie takie przypadki. A youtuberom z TikToka i z YouTube'a wyważa drzwi, wrzuca granaty hukowe i wyciąga ich w kajdankach i wywozi na drugi koniec kraju. Tak przy kamerach, takie mamy państwo, niestety. To jest bardzo duża naiwność moim zdaniem, żeby dać obywatelom instytucję, która umożliwia reinwestowanie zysków, reinwestowanie kapitału całkowicie neutralnie podatkowo i oczekiwać, że taka instytucja nie będzie wykorzystywana do optymalizacji podatkowej. Jest zupełnie oczywiste, że wszyscy podatnicy będą podejmowali takie działania, żeby płacić jak najmniejsze podatki. To jest zupełnie naturalne. Czy on tą ustawę zawetuje? Mam nadzieję, że tak, dlatego że jest ona przykładem drastycznego naruszenia zasady zaufania obywatela do państwa. Nie boję się w sumie użyć tych słów, ale rozwiązania w tej ustawie moim zdaniem są skandaliczne. Dzień dobry. Witam na kanale Prawowładni. Ja nazywam się Marcin Ostaszewski. Witajcie, Sebastian Mikulewicz. Dzisiaj naszym i Państwa gościem jest Kamil Wielewicki, wiceprezes Mencen S.A., radca prawny, doradca podatkowy. Witam Cię, Kamil. Cześć, dzień dobry Państwu. Kamil, jesteśmy w rzeczywistości października, listopada 2025 roku. Mamy już przeszło rok od wejścia ustawy o Fundacji Rodzinnej. Wiemy, że ponad 1000 czy 2000 już zaraz fundacji rodzinnych się rejestruje. Sąd jest niewydolny. Po 8 miesięcy klienci muszą czekać, żeby się wreszcie to Fundacja Rodzinna zarejestrowała. Powiedz z Twojej perspektywy jako doradcy podatkowego, czy nadal jest takie wielkie zainteresowanie tą fundacją rodzinną i co nas teraz czeka? Bo wiemy, że też rząd planuje jakieś zmiany w zakresie tej fundacji rodzinnej. Tak, zainteresowanie nadal jest. Jeżeli chodzi o ten czas rejestracji, to ja mogę od siebie jeszcze dodać, że ostatnio miałem klienta, który ponad rok czekał, także ta magiczna bariera pękła od daty wniosku do daty rejestracji. Faktycznie okazuje się, że powierzenie wszystkich tych wniosków jednemu sądowi po prostu nie było najlepszym pomysłem. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, ono cały czas jest dosyć duże. Ja osobiście spadku zainteresowania nie widzę, chociaż faktycznie ci klienci, którzy byli i są zainteresowani Fundacją Rodzinną, słysząc o tych zmianach, pytają, czy te zmiany w nich uderzą i też bardzo często pada pytanie, czy to będą już ostatnie zmiany, czy mogą się jeszcze czegoś spodziewać. Ja wtedy odpowiadam, że niestety nie mam tej szklanej kuli czy kryształowej kuli, nie jestem w stanie tego wywróżyć. Ciekawe jest to, że w ustawie o Fundacji Rodzinnej ustawodawca zrobił taki ciekawy zabieg, zazwyczaj niestosowany, gdzie jest taki tam artykuł na sam koniec, 143, jeżeli dobrze pamiętam, który stanowi, że takiego pierwszego przeglądu funkcjonowania tej ustawy i tej instytucji rząd dokona po 3 latach. I to jest taka wprost obietnica, pewna umowa zawarta z adresatami prawa, z podatnikami. Jak widać, ta umowa nie została dotrzymana, bo nie minęły 3 lata, a już mamy dosyć istotne zmiany. Więc zainteresowanie jest ono nadal bardzo duże, natomiast faktycznie podatnicy bardzo niepewnie patrzą w przyszłość. W ogóle im się nie dziwię, patrząc na to, co robi państwo z tą instytucją. A która z branży, które ze środowisk tak najbardziej się zainteresowało tą fundacją rodzinną? Z mojego doświadczenia tak naprawdę to nie branża jakby decyduje, tylko faktycznie jest to tymi głównymi zainteresowanymi Fundacją Rodzinną faktycznie jest pewne grono firm, natomiast to nie jest branża wyznacznikiem, tylko bardziej historia tej firmy, rodzaj tej firmy. Przede wszystkim fundacjami rodzinnymi są zainteresowane polskie firmy rodzinne, takie, które bardzo często gdzieś tam po transformacji ustrojowej powstały w latach 90., bardzo się rozwinęły od tego czasu. I te firmy właśnie, bardzo często ci właściciele, ci założyciele to są ludzie już po 60, po 70, myślą bardzo poważnie o tym, jak ten biznes swoim sukcesorom przekazać i Fundacja Rodzinna właśnie dla nich jest bardzo ciekawym rozwiązaniem i faktycznie to tego rodzaju firmy, te
takie polskie firmy rodzinne faktycznie najbardziej są tą fundacją rodzinną zainteresowane. Druga grupa, dość mocno zainteresowana fundacją rodzinną, to właśnie są nie te polskie firmy rodzinne, ale przedsiębiorcy stosunkowo młodzi, natomiast zainteresowani inwestowaniem kapitału, zainteresowani inwestycjami właśnie na rynku kapitałowym, papiery wartościowe, różnego rodzaju instrumenty finansowe, czasami też kryptowaluty, chociaż niestety fundacja rodzinna nie może inwestować przynajmniej bezpośrednio w kryptowaluty. Także druga grupa to są ludzie stosunkowo młodzi, gdzieś tam po 30, po 40, którzy mają jakieś doświadczenie na rynku kapitałowym i po prostu dostrzegli, że ta fundacja rodzinna jest bardzo ciekawym instrumentem nie tylko sukcesji firm rodzinnych, ale również do inwestowania na tym rynku. Inwestowania, co warto podkreślić, do tej pory przynajmniej całkowicie bez podatku. A czy tak będzie dalej, to zobaczymy. No właśnie, mówiąc o fundacji rodzinnej, ja jeszcze bym się cofnął tak do samego początku, żeby nasi słuchacze wiedzieli, jakbyś 2 zdania przybliżył, co to jest ta fundacja rodzinna, bo wyszliśmy z wysokiego C, ale może tak zejdźmy trochę na ziemię. Co to jest ta fundacja rodzinna, w jakim celu się go zakłada, bo oczywiście słyszymy, żeby nie służyła do optymalizacji podatkowych, rządzący się denerwują, ale do czego ona ma służyć i dla kogo ona jest przeznaczona? Może takie podstawy. Fundacja rodzinna to taki specjalny podmiot, forma prawna wprowadzona do polskiego porządku prawnego chyba lekko ponad 2 lata temu, nie pamiętam dokładnie, bodajże maj 23, natomiast daty dokładnie nie pamiętam. Jest to podmiot, który tak jak spółki kapitałowe posiada osobowość prawną, więc jest to podmiot zupełnie niezależny od fundatora i beneficjentów, ma własny majątek, może pozywać, być pozywana, zawierać umowy zupełnie jako samodzielny podmiot. I czym ta fundacja rodzinna się charakteryzuje, jakie są jej cele? One są wyrażone już w jednym z pierwszych artykułów ustawy o fundacji rodzinnej i to są takie 3 podstawowe cele. Fundacja rodzinna jest przeznaczona przede wszystkim do gromadzenia majątku rodzinnego, do zarządzania tym majątkiem, czyli także jego ochrony i pomnażania tego majątku rodzinnego, a finalnie do przekazania tego majątku na rzecz beneficjentów. Czy to jeszcze za życia fundatora w trakcie trwania fundacji rodzinnej, czy też może już po śmierci fundatora. Fundacja rodzinna docelowo jest tworem, który może przeżyć nie tylko samego fundatora, ale też jego dzieci, wnuki. Fundacja rodzinna może trwać tak naprawdę nieograniczony czas. Więc wszystkie te 3 cele, czyli jeszcze raz, gromadzenie majątku, ochrona tego majątku, przekazanie majątku beneficjentom, sprowadzają się do, tak jak to wskazano w uzasadnieniu do tej ustawy, ochronie sukcesji firm rodzinnych. To był ten główny cel i po to ta fundacja została wprowadzona i temu do tej pory bardzo świetnie ta instytucja służyła. To czego się rządzący boją? Czemu uszczelniają tą fundację rodzinną? Jaki tu jest największy wyłom? Dlaczego ciągle się pojawia w mediach, że optymalizacja podatkowa? Jaki tu jest wyłom tych naszych problemów? Czy fundacja rodzinna służy do optymalizacji podatkowej? Oczywiście, że tak. I to, co obecnie mówi rząd, przekaz medialny, zresztą nie tylko rząd, posłowie opozycji również, ci, którzy byli odpowiedzialni za tą ustawę, czyli środowisko tej dawnej naszej władzy, obecnie opozycja, oni tutaj wszyscy wskazują, że to miała być instytucja, tak jak powiedziałem, właśnie do ułatwienia sukcesji firm rodzinnych, a jest wykorzystywana do agresywnej optymalizacji. Trudno oczekiwać, to jest bardzo duża naiwność moim zdaniem, żeby dać obywatelom instytucję, która umożliwia reinwestowanie zysków, reinwestowanie kapitału całkowicie neutralnie podatkowo i oczekiwać, że taka instytucja nie będzie wykorzystywana do optymalizacji podatkowej. Jest zupełnie oczywiste, że wszyscy podatnicy będą podejmowali takie działania, żeby płacić jak najmniejsze podatki. To jest zupełnie naturalne. To jest właśnie optymalizacja podatkowa. Teraz rząd oczywiście wyróżnia optymalizację dozwoloną i niedozwoloną. I tutaj rządzący wskazują, że fundacja rodzinna była wykorzystywana do niedozwolonej optymalizacji, do tej agresywnej optymalizacji, czyli do unikania opodatkowania. Jaki tutaj był główny zarzut? Otóż faktycznie było tak,
że część firm utworzyła fundację rodzinną na etapie jeszcze jako fundacja rodzinna w organizacji, bo nie trzeba czekać, aż Piotrków tą fundację wpisze. No i były takie przypadki, że firmy rodzinne warte setki milionów złotych, powstałe gdzieś tam w latach 90., które po prostu tak wzrosła ich wartość. Założono fundację rodzinną w organizacji, wprowadzono wszystkie udziały w tej firmie rodzinnej, to mogła być spółka z o.o., spółka akcyjna, czyli tam udziały lub akcje. No i faktycznie zaraz tam, czy kolejnego dnia, czy po tygodniu, czy po miesiącu, ta fundacja rodzinna w organizacji sprzedawała te udziały lub akcje już z góry ustalonemu nabywcy za te powiedzmy setki milionów złotych. Jaki był efekt? No, gdyby nasz fundator, czyli powiedzmy szef rodu, twórca tej firmy rodzinnej sprzedał te swoje udziały bezpośrednio jako osoba fizyczna, no to od zdecydowanej większości, bo koszty tam będą prawie żadne, zapłaci 19% podatku dochodowego od zbycia udziałów, jeszcze 4% daniny solidarnościowej od znacznej części tych pieniędzy, czyli 23%. Jeżeli sprzedaje fundacja rodzinna, to fundacja rodzinna od tego podatku nie płaci w ogóle. 0 złotych. I może te pieniądze pozyskane ze sprzedaży udziałów lub akcji zainwestować w nieruchomości, w papiery wartościowe, w akcje, udziały innych spółek, w obligacje. Opcji tutaj kilka jest. Może całkowicie neutralnie podatkowo te pieniądze reinwestować, co będzie fundacji rodzinnej przynosiło dalszy dochód. Natomiast jeżeli te pieniądze trafiłyby od razu do fundatora lub beneficjenta, który jest fundatorem w tej grupie zerowej na potrzeby podatku od spadków i darowizn, no to płacimy dodatkowo 15% CIT-u, czyli 15%, a nie 23 i to jeszcze w momencie faktycznego transferu pieniędzy z fundacji rodzinnej do beneficjenta czy fundatora. Czy jest to optymalizacja? Oczywiście, że tak. Czy jest to agresywna optymalizacja? Moim zdaniem zdecydowanie nie. A dlaczego? Dlatego, że jak ustawodawca wprowadzał tą ustawę o fundacji rodzinnej, to przewidział taką możliwość, że fundatorzy mogą w tej fundacji rodzinnej wnieść jakiś majątek i od razu go sprzedać. Jest to w tej ustawie przewidziane. Jest wskazane, że jeżeli fundacja rodzinna otrzyma majątek, który zaraz potem sprzeda, to zapłaci karny 25% podatek. No, ustawa o fundacji rodzinnej w połączeniu z ustawą o CIT. Taką sytuację zabezpieczyli. Natomiast w tym samym przepisie, to jest dokładnie artykuł 5 ustawy o fundacji rodzinnej, tam jest taki ustęp 3 na samym końcu, który mówi w dużym skrócie, że z tej reguły są wyłączone akcje i udziały w spółkach chociażby, czy papiery wartościowe. Więc generalnie mamy zasadę, że fundacja rodzinna nie może dostać jakiegoś majątku, na przykład nieruchomości i od razu go sprzedać, bo inaczej ma karny podatek, ale wprost przewidziano, że nie dotyczy to udziałów lub akcji. Więc jeżeli ustawodawca wprost przewiduje jakąś regułę, która ma przeciwdziałać tego rodzaju praktykom i jednocześnie w tym samym przepisie wprost tą regułę uchyla, no to było zupełnie oczywiste, że jak grzyby po deszczu będą powstawały fundacje rodzinne w organizacji służące tylko po to, żeby przepuścić przez nie udziały. Oczywiście, że w ten sposób jest unikany znaczny podatek, ale ustawodawca musiał być tego świadomy i tłumaczenie teraz, że nikt się tego nie spodziewał, że nie taki był cel ustawy o fundacji rodzinnej, no to jest... Sprowadza to troszeczkę państwo do roli takiego rozkapryszonego dziecka, które samo nie wie, czego chce. Jak na przykład córka mi czasami powie, że chce parówki, a potem jednak ja parówki zrobię, a ona chce już coś innego. No dla mnie to jest bardzo podobna sytuacja. Państwo najpierw ustala pewne reguły, zupełnie świadomie wyłącza stosowanie tutaj dość ważnej zasady, a potem płacze, że jest unikany podatek. Także jest to oczywiście optymalizacja, moim zdaniem nie agresywna. Państwo widzi to inaczej i właśnie to chcą uszczelnić. No dobrze, ale czy do tego uszczelnienia dojdzie, a jeżeli dojdzie, to kiedy? Czy dojdzie? To tego jeszcze nie wiemy, dlatego że na chwilę obecną jeszcze nawet te zmiany nie zostały przyjęte przez parlament, a nawet chyba trafiły do Senatu kilka dni temu, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast nawet jeżeli zostaną przyjęte przez władzę ustawodawczą, no to mamy prezydenta, który wywodzi się z innej opcji politycznej. Czy on tą ustawę zawetuje? Mam nadzieję, że tak, dlatego że jest ona przykładem
drastycznego naruszenia zasady zaufania obywatela do państwa. Nie boję się w sumie użyć tych słów, ale rozwiązania w tej ustawie moim zdaniem są skandaliczne, patrząc na to, na co państwo jeszcze 2 lata temu się z obywatelami umawiało. I mam nadzieję, że prezydent tą ustawę zawetuje. No jeżeli ją zawetuje, no to dobrze wiemy, że w obecnym układzie politycznym odrzucenie tego weta nie będzie możliwe i ustawa w życie nie wejdzie. Natomiast gdyby miała wejść w życie, no to projekt zakłada, że wejdzie w życie od 1 stycznia 2026, a mamy połowę października, co pokazuje, jak poważnie obecna władza podchodzi do jednego ze swoich 100 konkretów, czyli 6-miesięcznego vacatio legis dla ustaw podatkowych. Po prostu tego vacatio legis nie ma. No chyba też do tego konkretu, że nie będziemy zmieniali podatków ani nowych tworzyli, tak? Zdecydowanie, no nie jest to wprost tworzenie nowego podatku, ale jest to zdecydowane rozszerzenie podstawy opodatkowania w niektórych przypadkach. Powiedz proszę, bo to też jest ciekawe, jak rozlicza się fundacja rodzinna, czy jak ona płaci podatki, jak to wygląda od strony takiej podatkowej? No mam fundację rodzinną, zakładam, że założyłem ją, muszę ją teraz zgłosić do księgowości, jak to wygląda od strony takiej księgowo-podatkowej teraz, fundacja rodzinna? Fundacja rodzinna jako podmiot jest podmiotowa zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, czyli z CIT-u, mówiąc potocznie. Po prostu mamy w ustawie o CIT wskazane, że jest to podatnik podmiotowo zwolniony z tego podatku, czyli docelowo wszelkie przychody fundacji rodzinnej z pewnymi wyjątkami, do tego za chwilę przejdziemy, nie są opodatkowane. Czyli jeżeli fundacja prowadzi jakąś działalność wymienioną w artykule 5 ustawy o Fundacji Rodzinnej, do tego za chwilę przejdę. Jeżeli prowadzi działalność, która jest w tym przepisie wymieniona, no to po prostu dochody z tej działalności są całkowicie wolne od opodatkowania. Co mówi ten artykuł 5, który już kilka razy w sumie powoływałem? To jest zamknięty katalog dozwolonej działalności gospodarczej, jaką Fundacja Rodzinna może prowadzić. To jest 8 punktów, z czego 2 ostatnie dotyczą gospodarki rolnej i leśnej. W praktyce dla podatników te 6 pierwszych punktów ma największe zastosowanie. To jest nabywanie i zbywanie mienia, o ile nie zostało to mienie nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia. Tak dokładnie brzmi ten przepis. Nadal nikt nie wie, jak to dokładnie tłumaczyć. Chodzi o to po prostu, żeby Fundacja Rodzinna jak nabywa mienie i je zbywa, żeby nie robiło tego handlowo, jak handlowiec, więc bardziej chodzi o transakcje incydentalne. Druga rzecz to najem i dzierżawa. Fundacja Rodzinna może wynajmować i dzierżawić majątek i z tego tytułu uzyskiwać przychody, choć z pewnymi zastrzeżeniami, które też ta ustawa między innymi prostuje, bo pojawił się spór, czy najem krótkoterminowy jest najmem. Ta ustawa wprowadza nam wyraźne rozróżnienie, że w ocenie ustawodawcy nie jest najmem, jest to usługa zakwaterowania i ona powinna być opodatkowana, to tak na marginesie. Trzeci punkt to jest przystępowanie do spółek handlowych i udział w tych spółkach, także zagranicznych, czyli Fundacja Rodzinna może po prostu być wspólnikiem spółek kapitałowych i osobowych, także tych zagranicznych, chociaż nie zagranicznych, transparentnych podatkowo, co też ta ustawa ma prostować. Czwarty punkt to jest inwestycja w papiery wartościowe, instrumenty pochodne. Kolejny punkt to jest udzielanie pożyczek podmiotom powiązanym i beneficjentom. I punkt ostatni to jest obrót zagranicznymi środkami płatniczymi w celu regulowania zobowiązań Fundacji Rodzinnej. I to jest tyle. Jeżeli Fundacja Rodzinna wyjdzie poza ten zakres, czyli przykładowo Fundacja Rodzinna by prowadziła firmę transportową albo deweloperkę, no to płaci karny 25% podatek. Fundacja Rodzinna, i to trzeba powiedzieć bardzo twardo, nie jest podmiotem przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej takiej operacyjnej. Jak na pewno zauważyliście, te wszystkie formy działalności, które wymieniłem, to są przede wszystkim dochody pasywne, czyli jakiś tam najem, dzierżawa, uczestnictwo w spółkach i to te spółki prowadzą właśnie tą działalność operacyjną, a rola Fundacji Rodzinnej sprowadza się do kontroli nad tymi spółkami i do uzyskiwania dywidend. I patrząc na to, jak w praktyce Fundacja Rodzinna jest wykorzystywana, to najczęściej jest właśnie ona taką
spółką matką, czy czasami spółką babcią, jeżeli klient sobie założy wielopoziomową strukturę holdingową, właśnie jest taką nadrzędnym dominującym podmiotem w takim rodzinnym holdingu. Czyli mamy fundację rodzinną, która kontroluje powiedzmy spółkę A, B, C, D i tak jak to w holdingach bywa, po pierwsze uzyskujemy alokację ryzyka, czyli w jednej spółce coś nam nie wyjdzie, wy specjalizujecie się w restrukturyzacji, wiecie doskonale jak to działa, w jednej firmie nam to nie wyjdzie, no to udziałowiec nie ponosi tego ryzyka, może je ponosić zarząd, ale nie udziałowiec, a to fundacja rodzinna jest udziałowcem, więc jedną firmę zamykamy, te 2, 3, 4 pozostałe działają sobie zupełnie bez zakłóceń, a przy wykorzystaniu tej fundacji rodzinnej mamy też tą zaletę, że pieniądze w tym holdingu płyną sobie neutralnie podatkowo, czyli dywidendy ze spółek płyną do fundacji rodzinnej bez podatku, o czym sobie już mówiliśmy. Fundacja rodzinna zasila inne spółki pożyczkami również neutralnymi podatkowo, czyli jedna spółka ma jakieś zyski, przekazuje do fundacji, fundacja zasila na przykład nową spółkę, żeby ruszyć z nowym biznesem i tak te pieniądze sobie krążą w tym rodzinnym holdingu neutralnie podatkowo i dopiero jak wyjdą do fundatora lub do beneficjenta, jeżeli to jest ta grupa zerowa, a tylko wtedy fundacja rodzinna tak naprawdę się opłaca, no to mamy ten 15% CIT dopiero przy faktycznej wypłacie środków do beneficjenta. Ale jestem właścicielem nieruchomości, Kowalski. Założyłem fundację rodzinną, jestem tym fundatorem. To jak technicznie wnieść nieruchomość do fundacji rodzinnej? Czy to jest wniesienie tej nieruchomości, tak jak się wnosi aport do spółki ZOR, czy to jest wniesienie ala wkłady do fundacji rodzinnej? Jak to technicznie? Opcje są dwie. Można taką nieruchomość wnieść przy ustanawianiu fundacji rodzinnej, wtedy pokrywamy tą nieruchomością fundusz założycielski, natomiast fundusz założycielski pokrywamy tylko jeden raz, więc tu jest pewna różnica względem spółek, bo w spółkach oczywiście, że na początku mamy jakiś kapitał zakładowy, który trzeba pokryć, natomiast potem możemy go podnosić, w pewnych sytuacjach też obniżać. W fundacji rodzinnej fundusz założycielski jest niezmienny, jest tylko raz na samym początku, więc jeżeli ustanowimy taki fundusz w minimalnej wartości, czyli 100 000 złotych, to on już taki po prostu pozostanie. I później wnosimy do tej fundacji rodzinnej majątek darowiznami. Więc jeżeli chcemy wnieść później jakąś nieruchomość, udziały w spółkach, robimy to w formie darowizny. Dobrze, a powiedz, a jakie błędy ludzie popełniają najczęściej tworząc taką fundację? Gdzie nasi widzowie, żeby wiedzieli, gdzie takich błędów nie popełnić? Bardzo popularny błąd to przekonanie, że fundacja rodzinna może inwestować w kryptowaluty. To już sygnalizowałem, niestety nie może, dlatego że kryptowaluta nie jest papierem wartościowym, nie jest instrumentem pochodnym, nie jest zagranicznym środkiem płatniczym. Moim zdaniem jest mieniem, do czego próbowałem Wojewódzki Sąd Administracyjny przekonać, a później NSA. Na chwilę obecną się nie udało, no i powszechnie się przyjmuje, że kryptowaluty się nie mieszczą w tym artykule 5, więc niestety to nam odpada. Można w kryptowaluty inwestować pośrednio poprzez ETF-y, które inwestują w kryptowaluty, bo tytuły uczestnictwa w ETF-ie oczywiście się nam tutaj jak najbardziej kwalifikują w ten artykuł 5. Inny dosyć popularny błąd jest taki, że szczególnie na początku, kiedy ta ustawa dopiero weszła w życie, to wielu klientów przychodziło z takim pomysłem, że wniosę do fundacji rodzinnej wszystkie swoje nieruchomości, które mam prywatnie, bo mamy klientów po prostu rentierów, którzy dorobili się jakiegoś majątku, mają czasami kilka kamienic, kilkanaście lokali. No pomysł był taki, żeby wnieść je do fundacji rodzinnej. To nie musi być zły pomysł, natomiast często ci klienci nie brali po prostu pod uwagę wszystkich aspektów, bo patrzyli tak bardzo krótkoterminowo, krótkowzrocznie, myśląc, że jak wniosę do fundacji rodzinnej, fundacja rodzinna będzie wynajmowała, no to nie płacę podatku dochodowego. Natomiast jakby cały klucz tutaj polegał na tym, żeby tym klientom uświadomić, że tak, na tym etapie fundacja rodzinna nie płaci podatku dochodowego, ale jeżeli pan lub pani państwo wypłacicie te pieniądze na swoją rzecz, na swoje prywatne potrzeby, to podatek wynosi 15%, a na ryczałcie od przychodu z najmu prywatnego mamy tam 8,5, od nadwyżki powyżej 100 000 12,5, więc 2,5% jednak mamy przewagi, gdybyśmy te pieniądze faktycznie wypłacali. I drugi bardzo ważny aspekt, o którym często się nie myśli, jest taki, że jak takie nieruchomości raz znajdą się w fundacji rodzinnej,
no to one już neutralnie podatkowo raczej stamtąd nie wyjdą. Jest tylko jedna możliwość, gdybyśmy rozwiązywali całkowicie fundację rodzinną. Przestaje ona istnieć i dzielimy się majątkiem likwidacyjnym, to wówczas możemy do kosztów niejako zaliczyć wartość majątku, który wnieśliśmy do tej fundacji, wartość podatkową. Natomiast gdybyśmy w fundacji rodzinnej sprzedali taką, powiedzmy, kamienicę i część tych środków wypłacili fundatorowi lub beneficjentom, no to płacimy normalnie 15% CIT-u, niestety. A jeżeli taki fundator by prywatnie tą nieruchomość sprzedał, a powiedzieliśmy, że tutaj mamy inwestycje prywatne, to tak jest bardzo często, no to dobrze wiemy, że ta reguła 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, i taką nieruchomość ten fundator mógłby sprzedać całkowicie bez podatku dochodowego z majątku prywatnego. Więc fundacja rodzinna generalnie jest bardzo fajnym narzędziem do inwestycji również w nieruchomości, ale bardziej tyczy się to nieruchomości nabytych już przez samą fundację rodzinną, albo ewentualnie nieruchomości, które fundator w najbliższym czasie zamierza nabyć i od razu wnieść do tej fundacji, albo nabył niedawno i wnosi do fundacji. Natomiast jeżeli mamy jakieś rodzinne nieruchomości od wielu lat, no od co najmniej 5 lat, wynajmujemy je na tym najmie prywatnym, na ryczałcie, to się może okazać, że jak weźmiemy wszystko pod uwagę, to wyjdzie nam na to, że lepiej po prostu zostawić tak, jak jest i że wnoszenie tego do fundacji po prostu nie ma za bardzo sensu. Tutaj znacznie ciekawszym pomysłem byłaby sprzedaż takiej nieruchomości do fundacji rodzinnej, bo bardzo często się nie myśli o tym, że fundacji rodzinnej można coś sprzedać. Ją się wyposaża w majątek, wnosi się te darowizny, ale ja przecież z własną fundacją mogę również zawrzeć umowę sprzedaży. I teraz się okazuje, że jeżeli wniosłem do fundacji rodzinnej udziały w mojej spółce, ta spółka generuje powiedzmy 2, 3, 4 miliony złotych rocznie dochodu i jednocześnie mam nieruchomości, jakieś tam przykładowo te kamienice, i ja je sprzedam fundacji rodzinnej z odroczonym terminem płatności. Nie mam przychodu, bo posiadałem te nieruchomości powyżej 5 lat. To dywidenda, która spływa z tych spółek, może być mi wypłacana jako spłata ceny tej odroczonej nieruchomości i dzięki temu omijam nawet ten 15% podatek. Także bardzo ciekawe rozwiązanie i w sytuacji nieruchomości posiadanych powyżej 5 lat, które klienci koniecznie chcieliby zaparkować w fundacji rodzinnej, generalnie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest sprzedaż. A co z podatkiem VAT? Czy fundacja jest objęta podatkiem VAT, czy nie? Fundacja rodzinna może podlegać pod VAT, tak jak każdy inny podatnik, jeżeli będzie prowadziła działalność opodatkowaną tym podatkiem. I patrząc na te 5 punktów, które wam wymieniłem, no to tak naprawdę zbywanie nieruchomości często z VAT-u jest zwolnione. Jeżeli mamy nieruchomość budynkową lub lokalową zasiedloną powyżej 2 lat, no to jest na zwolnieniu z VAT. Udziały lub akcje również nie są owatowane. Większość tych punktów, jak się na nie spojrzy, to są czynności niepodlegające pod VAT albo z VAT-u zwolnione. To, gdzie fundacja rodzinna mogłaby być podatnikiem VAT-u, to jest najem. Jeżeli to jest najem mieszkalny na cele długoterminowe, tego w celu zamieszkania, to również mamy zwolnienie z VAT-u, natomiast fundacja rodzinna może wynajmować nieruchomości komercyjne i wtedy mamy normalny 23% VAT i taka fundacja rodzinna powinna się do VAT-u zarejestrować jako czynny podatnik VAT. To zamykając jeszcze klamrą kwestię fundacji rodzinnej, czego mamy się obawiać w 2025-2026? Jakich zmian najbardziej będą się obawiać nasi, powiedzmy, klienci przyszli, którzy myślą o założeniu fundacji rodzinnej? W tym projekcie są takie 2 przede wszystkim kluczowe zmiany. Pierwsza dotyczy tego najmu krótkoterminowego nieszczęsnego, bo w dużym skrócie obecnie przepisy mówią, że fundacja rodzinna może prowadzić działalność w zakresie najmu lub dzierżawy. Nie wchodząc w szczegóły, bo to jest materiał na osobny film, organy podatkowe zaczęły uważać, że najem krótkoterminowy, na przykład jakiś booking, Airbnb, tego rodzaju rzeczy, to nie jest najem, tylko jest to usługa zakwaterowania. Przy czym zabawne jest to, że ten przepis mówi najem, dzierżawa lub udostępnienie mienia na innej podstawie prawnej. Jeżeli nawet uznać, że najem krótkoterminowy nie jest najmem, no to jest udostępnieniem mienia na innej podstawie, prawda? Natomiast tutaj organy podatkowe bardzo się głowiły, żeby tylko fundacja rodzinna nie mogła neutralnie podatkowo tego najmu krótkoterminowego robić.
zaczęli przegrywać w sądach, bo sądy dostrzegły absurd tej sytuacji, więc projekt ustawy zakłada, że wprost wpiszemy, że Fundacja Rodzinna nie może świadczyć usług najmu krótkoterminowego. Będzie mogła świadczyć najem budynków i lokali mieszkalnych na cel najmu długoterminowego albo najem taki typowo komercyjny lokali użytkowych, więc to jest dosyć ważna sprawa, bo podatnik, który widział artykuł 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy o Fundacji Rodzinnej, gdzie jest wprost napisane najem, dzierżawa lub udostępnienie mienia na innej podstawie i jego doradcy podatkowi, mówili sobie wprost, oczywiście, że możemy założyć Fundację Rodzinną i robić tamten najem krótkoterminowy. I w Polsce z tych 2000 fundacji rodzinnych myślę, że całkiem spore grono to są fundacje, które były między innymi na to nastawione. I niestety te fundacje, o ile już wcześniej dostawały trochę, mówiąc kolokwialnie, po tyłku od organów podatkowych z tą ich dziwną interpretacją, to teraz dostaną od ustawodawcy, który wprost przewidzi, że tego nie można robić, a ustawodawca, wprowadzając ten przepis, nie zadbał o żaden mechanizm, żeby neutralnie podatkowo wycofać ten majątek. Bo skoro ja się z państwem na coś umówiłem, państwo wydało ustawę, do której ja się stosuję i stosuję się literalnie do przepisu tego artykuł 5 ustęp 1 punkt 2, to jest bardzo prosty przepis, jak się na niego spojrzy. I ja tam wnoszę jakiś majątek w celu najmu krótkoterminowego i po 2 latach państwo mówi, nie, to tak nie można robić, to okej, niech państwo sobie na przyszłość zmienia te reguły gry, ale w takim razie niech mi pozwolą wycofać ten majątek neutralnie podatkowo, bo wnosiłem go, jak była inna umowa między nami. Takiego mechanizmu tutaj nie ma, dlatego ja uważam, że ta zmiana jest generalnie sprzeczna z konstytucją, ale to jest tylko moje zdanie. Druga zmiana, dużo głośniejsza, to jest ten 3-letni lock-up na aktywa. O co chodzi? To jest właśnie wymierzone w to, o czym wam mówiłem na początku, czyli zakładamy Fundację Rodzinną w organizacji, wnosimy tam udziały i udziały sprzedaje Fundacja Rodzinna w organizacji. To te przepisy zakładają, że jeżeli Fundacja Rodzinna otrzyma jakiekolwiek mienie od fundatora lub podmiotu powiązanego z fundatorem, to nie może sprzedać tego w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego nabycia, albo może sprzedać, tylko wtedy zapłaci podatek i co ciekawe, nie ten karny 25%, tylko taki bazowy 19% CIT i to o tyle jeszcze nie jest dramat czy tragedia, że ten 19% CIT można odliczyć od tego 15% CIT-u, który płacimy od świadczeń, czyli przykładowo załóżmy, że fundator już po tym 2026, jeżeli to wejdzie w życie, wniesie udziały do Fundacji Rodzinnej. Fundacja Rodzinna przed tym upływem 3-letniego terminu sprzeda te udziały, zapłaci 19% CIT-u, to jak potem sobie wypłaci te pieniądze na swoją rzecz, to 19% CIT to jest więcej niż 15, już nie dopłaca kolejnego podatku, więc efekt jest taki, że nadal ograniczamy tą daninę solidarnościową, chociażby 4% będzie więcej do zapłaty. 4%, dokładnie tak. Natomiast już nie jest niestety tak fajnie, jak było do tej pory. Ja oceniam zmianę negatywnie o tyle, że raz, to jest znowu naruszenie umowy między obywatelem a państwem, a 2, że ten mechanizm polegający na odroczeniu momentu podatkowego do faktycznej dystrybucji dochodu do beneficjentów, trochę podobnie jak w estońskim CIT-cie, to wcale nie jest złe rozwiązanie. Ono właśnie ułatwia realizację celów tej Fundacji Rodzinnej, czyli gromadzenie majątku, zarządzanie i ochronę tego majątku w interesie beneficjentów i później przekazanie beneficjentom. I dopiero to przekazanie jest opodatkowane. To wcale nie było źle pomyślane. I teraz ograniczenie tego dla tych kilku sytuacji, kiedy faktycznie ktoś przepuścił te udziały, moim zdaniem nie ma to zbytnio sensu, ale tak rząd to widzi i w ten sposób chce to uregulować. Natomiast, co jest ważne, jeżeli zdążymy z naszą transakcją przed 31 grudnia 2025 i to trzeba głośno powiedzieć, może ktoś dzięki temu fragmentowi uratuje trochę pieniędzy. Jeżeli zdążymy założyć Fundację Rodzinną w organizacji przed tym grudniem 25, wniesiemy udziały i domkniemy transakcję jeszcze przed grudniem 25, przed 31 grudnia 25, to ta ustawa jeszcze nie weszła w życie, tak? Więc my przeprowadziliśmy całą transakcję, a jest to jak najbardziej możliwe, zanim te przepisy w ogóle weszły w życie i nie podlegamy pod ich reżim. Wówczas podejrzewam, że
Tak trochę zgaduję, natomiast to jest trochę właśnie wróżbiarstwo. Mam takie podejrzenia, że organy podatkowe mogą chcieć przyjrzeć się transakcjom od sierpnia do grudnia, przejrzeć fundacje rodzinne, które były w tym okresie zakładane, czy czasem czegoś takiego nie zrobiły i zastosować klauzulę o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania w stosunku do takich podatników. Może tak być, czy tak będzie w rzeczywistości? Nie wiem, natomiast przed tym też się można bronić. Miesiąc czy 2 temu została wydana taka bardzo fajna opinia zabezpieczająca odnośnie fundacji rodzinnej, gdzie fundator właśnie wniósł udziały, fundacja rodzinna od razu te udziały sprzedała za bardzo duże pieniądze, tylko że on tych pieniędzy sobie nie wypłacił. On je zostawił fundacji rodzinnej. I ta rada do spraw, bo jest taka specjalna rada przy szefie Krajowej Informacji Skarbowej, szefie Krajowej Administracji Skarbowej, wskazała, że gdyby od razu wypłacono te pieniądze, to jest unikanie opodatkowania, ale tak długo jak one zostały jeszcze w tej fundacji, to jest to realizacja celu fundacji i mnie to w sumie przekonuje. Więc jeżeli te pieniądze nadal w fundacji są, ewentualnie bardzo niewielką część wypłaciliśmy fundatorowi, to dla mnie ta transakcja jest bezpieczna. Natomiast trzeba zdążyć przed 31 grudnia 2025. No chyba, że prezydent nam tą ustawę zawetuje. To będzie to można też robić w kolejnych latach. Jak powstawała Fundacja Rodzinna, w ogóle pomysł Fundacji Rodzinnej, to pojawiły się też takie głosy naszych klientów, zresztą też innych prawników, że czy to nie będzie tak, że państwo skonstruuje taką pułapkę dla przedsiębiorców, którzy włożą swoje majątki do tej fundacji, a następnie potem zmieni przepisy tak, żeby krótko mówiąc ich złupić podatkowo. Nie masz wrażenia, że właśnie to teraz następuje? Niestety mam takie wrażenie i niestety odbywałem z klientami podobne rozmowy i niestety w swojej naiwności mówiłem tym klientom, że oczywiście, że ja nie wiem, czy ktoś tak nie zrobi, ale gdyby tak zrobił, to zdecydowanie byłoby to niekonstytucyjne, uderzałoby w ochronę praw nabytych, zasadę zaufania obywatela do państwa. No niestety tak, ten scenariusz się ziścił, więc... Czy w twojej ocenie nie ma tutaj kolejnych takich właśnie zagrożeń, że za pół roku czy za rok rząd znowu przykręci śrubę, krótko mówiąc, i nie wiem, nie zwiększy podatku na 35% albo jak w Francji na 65% od wypłat? Człowiek powinien się uczyć na własnych błędach. Ja się na tym błędzie nauczyłem, bo zdecydowanie byłem tutaj zbyt naiwny. Już taki naiwny nie będę i tak naprawdę jak najbardziej jest to możliwe, tak? Kto wie, czy za rok, czy za 2 po prostu ten podatek na przykład z 15 nie zostanie podniesiony na 25, co już bardzo mocno zmieni reguły gry. No niestety to zawsze jest możliwe. Państwo zawsze może podnieść podatki, o ile robi to z odpowiednim vacatio legis, no tutaj on oczywiście nie jest zachowane. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Jest to możliwe, wolałbym, żeby państwo się tak nie zachowywało. Na chwilę obecną niestety właśnie tak się zachowuje. Chyba najlepszym przykładem jest podatek VAT. Na kilka miesięcy z 22 na 23, tak? Mamy już ponad 10 lat. Tak, co roku jest to w zasadzie przedłużane i nie wiadomo, kiedy to się skończy. Tak, tymczasowa podwyżka została z nami do dzisiaj. No, państwo ewidentnie nie dotrzymuje umów zawartych z obywatelami, natomiast obywatel oczywiście, jak zrobi cokolwiek, co nie jest w interesie państwa, no to jest dojeżdżany bardzo brutalnie. Kamil, przygotowując się do rozmowy z tobą, zajrzałem do nowych artykułów na Money.pl i cóż wyszło, że rząd łamie słowo dane przedsiębiorcom, bo mamy zmianę ustawę PIT i CIT, która ma przynieść 7 miliardów złotych rocznie do budżetu, która ma wejść 1 stycznia. I wśród tych planowanych zmian, pozwolę ci przytoczyć, jest ograniczenie ulgi mieszkaniowej, ograniczenie preferencji IP Boxa, podniesienie ryczałtu dla firm powiązanych z 8,5 do 17%. I inne zmiany związane też z podatkiem CIT, z CIT-em estońskim. Powiedz, Sebastian zaczął o tych kwestiach związanych z umową między obywatelem a państwem. Jakie kolejne zmiany czekają przedsiębiorców w 2026 i czego mogą się spodziewać? No bo my ze swojej perspektywy restrukturyzacji upadłości doskonale wiemy, że wszelkie zmiany, które dotyczą podatków i uderzają w przedsiębiorców, no powodują kolejną falę restrukturyzacji czy upadłości. Więc co teraz się zadzieje z tym PIT
profitem i CIT-em? Znaczy może odpowiem na dwa sposoby. Najpierw odpowiem tak trochę pół żartem, pół serio. Te zmiany nie wejdą w życie, bo chroni nas tak zwana deklaracja toruńska, która wisi u nas w biurze dumnie. Pierwszy punkt tej deklaracji toruńskiej wskazuje, że pan prezydent Karol Nawrocki nie podpisze żadnej ustawy, która podnosi Polakom obciążenia podatkowe. Ta ustawa ewidentnie podnosi obciążenia podatkowe i nie można tutaj dać się omamić tym, co komunikuje Ministerstwo Finansów, że to są zmiany uszczelniające. To się tylko tak ładnie nazywa. Ja to powiedziałem, że na którymś z filmów, że uszczelnić to sobie można kibelek albo umywalkę. Natomiast systemu podatkowego się nie uszczelnia. Podatki się po prostu podnosi albo obniża, albo zmienia zasady opodatkowania, ale to nie jest uszczelnianie. IP Box, tak naprawdę ta ulga idzie do likwidacji, tak? 95% programistów korzystających z tej ulgi to są JDG. To oni nie zatrudniają nikogo. Wiem, no bo nasza kancelaria powstała właśnie na uldze IP Box. Tak się rozrośliśmy, wyspecjalizowaliśmy się w tej uldze i żaden nasz klient chyba nie zatrudnia 3 pracowników. Więc wprowadzenie tego wymogu tak naprawdę kończy ulgę IP Box w Polsce i podnosi tym, którzy z tej ulgi korzystali, podatek o 14%. Tak? No bo te osoby przejdą na podatek liniowy, chyba że przejdą na 12% ryczałt, co oczywiście będzie tutaj wskazane. Inne przykłady. 17% ryczałt w przypadku usług na rzecz podmiotu powiązanego. No, zapytam kolokwialnie, co to w ogóle jest? No bo stawki ryczałtu są tak stworzone, tak skalkulowane, żeby mniej więcej odpowiadały te stawki marżowości poszczególnych rodzajów usług, rodzajów działalności. Dlatego na usługi niematerialne w większości mamy 15%, wolne zawody niestety mają 17%. Tutaj medycy w ramach podziękowania za COVID mają 1% mniej, czyli 14%. Programiści, żeby napędzić tą branżę i przekonać ich do odwrotu z ulgi IP Box mają 12%. Potem są usługi na 8,5%, 5,5%. Natomiast to jest wszystko tak skalkulowane, no i handel, który ma 3%, bo tam są bardzo duże koszty. To jest tak skalkulowane, żeby firmy wysokomarżowe miały stosunkowo wysoką stawkę ryczałtu, a firmy niskomarżowe miały niską stawkę ryczałtu. I teraz nagle po kilkudziesięciu latach obowiązywania tej ustawy ktoś przychodzi i mówi, zrobimy stawkę 17%, jeżeli świadczysz jakąkolwiek usługę na rzecz podmiotu powiązanego. No to teraz biznesy, które opierają się na tym, że na przykład wspólnik faktycznie świadczy jakąś fachową usługę, na przykład jest inżynierem i w swojej spółce budowlanej faktycznie świadczy swoje wysoko kwalifikowane usługi. Przecież nie może jako prezes zarządu podpisywać się pod jakimiś projektami, uzgodnieniami, no po prostu nie może. Może to robić albo w oparciu o umowę o pracę, albo właśnie w oparciu o B2B. Lekarze, przecież są lekarze, którzy sam przekształcałem wielokrotnie przychodnie lekarskie ze spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, z JDG-ów w spółkę ZOO. Właśnie na estońskim CIT-ie to bardzo fajnie działa. Mamy spółkę ZOO, która prowadzi przychodnie na CIT-ie estońskim i ci lekarze, właściciele mają indywidualne praktyki lekarskie na ryczałcie, no i wystawiają faktury, tak samo jak inni lekarze zatrudnieni na B2B w tym podmiocie. I teraz oni nagle mają mieć 17%, bo to jest jakaś agresywna optymalizacja. Przecież nie mogą jako prezes spółki leczyć ludzi, muszą to robić jako lekarz. Więc państwo tutaj bardzo nieładnie sobie zagrało z tymi ryczałtowcami i oczywiście, że również jest to podniesienie podatku. Estoński CIT. Tam jest jedna bardzo dobra zmiana, czyli kwestia również skandaliczna, a to jest temat na osobną rozmowę. Zaraz byśmy wyszli tutaj poza jakiekolwiek ramy czasowe. Tam była taka kwestia, że jak ktoś przechodził na estoński CIT w trakcie roku, musiał zrobić takie specjalne sprawozdanie finansowe, natomiast przepis wymagał jego sporządzenia. Więc co robili podatnicy, stosując się literalnie? Sporządzali, robili XML-a, oczywiście z odpowiednią datą. To się wszystko da sprawdzić w tych plikach, że one były z tą datą stworzone. Natomiast nikt
nikt ich nie podpisywał, no bo to nie szło do KRS-u, nie szło do Urzędu Skarbowego, to miało być takie sprawozdanie, no nie do szuflady, bo jest cyfrowe, ale po prostu ono sobie leży gdzieś w folderze i było niepodpisane, bo przepis tego nie wymagał. I nagle zaczęły wychodzić interpretacje podatkowe i jakby opinie tutaj urzędników, że no oczywiście, że ono musi być podpisane, to sprawozdanie. A jaki tutaj jest efekt, że spółki, które o to nie zadbały, nie są na estońskim CIT-ie. Czasami 3 lata, 4 lata, nie płaciły w ogóle podatku dochodowego. Nagle by miały go zacząć płacić. To byłby dramat tych firm. No ja myślę, że dla nas do restrukturyzacji to chyba najlepszy pomysł. Dla was tak. Dla was myślę, że tak. Dla mnie akurat tutaj dużo pracy by nie było, bo no, ten przepis jest dosyć zero-jedynkowy. Natomiast pojawił się tam przepis, żeby tym firmom, które tego nie dopełniły, jakby to umożliwić, więc to jest na plus, ale jak jesteśmy przy tym CIT-ie estońskim, tam jest zmieniona definicja ukrytych zysków. Co to są te ukryte zyski? No jeżeli podmiot powiązany lub wspólnik współpracuje ze spółką estońską, no to może to być uznane za wyprowadzanie tych pieniędzy w inny sposób niż dywidenda i może być to karnie opodatkowane. No i ten projekt zakłada przede wszystkim doliczenie do takiego katalogu tych przykładowych ukrytych zysków najmu składników nieruchomości na rzecz spółki estońskiej, takich usług niematerialnych, znaki towarowe. Moim zdaniem dopisanie tam najmu też jest pomyłką, bo to jest de facto zmuszanie podatnika, żeby wniósł tą nieruchomość aportem do spółki. Jeżeli wniesie aportem, to spółka na 2 lata wypada ze estońskiego CIT-u. Także nie bardzo rozumiem, co zdaniem projektodawców takie firmy, które wynajmują na przykład biura, magazyny, hale od swoich wspólników miałyby zacząć robić, żeby uniknąć tego podatku. Go się chyba nie da uniknąć i chyba też niestety taki jest tutaj cel. Natomiast w tym przepisie został popełniony błąd bardzo poważny, bo rozszerzyli ten katalog tych ukrytych zysków, ale jednocześnie stwierdzili, że pomajstrują przy samej ogólnej definicji. No i z tej ogólnej definicji tam był taki fragment, że ukryty zysk to świadczenie pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne, związane z prawem do udziału w zysku. I faktycznie ja też się zawsze śmiałem z tego sformułowania, bo nikt nie wie, tak naprawdę organy też nie wiedzą, jak to tłumaczyć, o co chodziło ustawodawcy. Więc oni stwierdzili, że to wykreślą. Ale jak to wykreślili, to tak naprawdę w tej definicji ukrytych zysków zostaje tylko to, że jest to świadczenie odpłatne, nieodpłatne, częściowo odpłatne na rzecz wspólnika i tak dalej. I czytając to literalnie, to tak naprawdę każda współpraca ze wspólnikiem lub podmiotem powiązanym jest ukrytym zyskiem. Po co zatem w ogóle ten katalog? On już nie jest potrzebny. Wszystko jest ukrytym zyskiem. Każdy pieniądz, który idzie ze spółki do wspólnika, będzie ukrytym zyskiem, jeżeli ten projekt wejdzie w życie. Projektodawca ewidentnie sobie z tego sprawy nie zdaje. Także też jest tutaj zrobiony ewidentny błąd. Co jeszcze tam zmieniają? No chcą znowu opodatkować te biedne samochody wycofane z leasingu. To na pewno znacie ten myk, że... darowizna. Tak, teraz to jest myk z darowizną, jeszcze 5 lat temu to było dużo prostsze, czyli mamy umowę leasingu, wykupujemy auto z leasingu, ta ostatnia faktura wykupowana 1%, tej faktury nie księgujemy, nie ujmujemy w kosztach, nie odliczamy VAT-u, traktujemy ją jako prywatny zakup. Mamy do tego prawo. No i mogliśmy jeszcze 5 lat temu po pół roku taki samochód sprzedać całkowicie bez podatku. To zostało uszczelnione nowym ładem, wprowadzono takie ograniczenie, że jeżeli to jest auto wykupione z leasingu, to nie możemy tak zrobić. Więc bardzo proste obejście, darowizna. Darowaliśmy samochód na żonę, no to dla niej to już nie był samochód wykupiony z leasingu, żona mogła po pół roku sprzedać bez podatku i tak wszyscy zaczęli robić. No to wprowadzili przepis, żeby to uszczelnić. Tylko że przepis jest napisany całkowicie źle i tragicznie. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że jeżeli dobrze pamiętam, tam jest to tak określone, że jeżeli samochód został wycofany z majątku firmy, to dopiero po 3 latach można go sprzedać bez podatku i nieważne jakby kto jest nabywcą. No miało to być uszczelnienie, czyli nawet jak daruję żonie, ale ja wykupiłem to auto z firmy i wycofałem z firmy, to żona również zapłaci podatek. Taki jest jakby cel. To jest wprost napisane w uzasadnieniu. Tylko że przepis jest napisany źle, bo po pierwsze tego samochodu w tym całym myku, tak to nazwijmy, go się z firmy nie wycofuje. To auto nigdy na stan firmy nie wchodzi. No bo żeby coś wycofać z firmy, ja to muszę mieć w środkach trwałych i wycofuję. A cały ten manewr polega na tym, że to auto nigdy nie znajdzie się w środkach trwałych. Więc jeżeli ten przepis literalnie tak wejdzie w życie,
to moim zdaniem, oczywiście, że organy podatkowe powiedzą, ale uzasadnienie ustawy trzeba funkcjonalnie interpretować. Przed WSA moim zdaniem to nie przejdzie i jeżeli to wejdzie w życie, to dalej będzie można tak robić, bo przepis jest źle napisany. Ja uważam, że w USA to pójdzie tą wykładnią językową jednak. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, nikt nie przewidział, że przecież można zrobić 2 darowizny. Czyli ja na żonę, żona na przykład na mojego teścia i teść sprzedaje po pół roku bez podatku. Ten przepis przed tym nie chroni. Mówi tylko o tym pierwszym nabywcy. Także nadal będzie to można bardzo łatwo obchodzić i nawet jeżeli ktoś z ministerstwa obejrzy ten nasz wywiad i trzeba to uszczelnić, to i tak tego nie uszczelnią i tak się wymyśli na to inne obejście, bo to się zawsze da obejść w mojej ocenie. Ale w twojej ocenie dojdzie do podpisania przez prezydenta tej ustawy, czy nie? Uważam, że nie. Wierzę, że... Znaczy to było trochę pół żartem, pół serio, ale jednak pół serio. I ja uważam, że pan prezydent ma swojego... Pan Paweł Gruza, jeżeli dobrze kojarzę, jest chyba doradcą w zakresie podatków. Mam nadzieję, że panu prezydentowi dobrze zrelacjonuje, o co tam chodzi. Wskaże, że to jest podwyżka podatków, bo jest ewidentnie, to nie jest żadne uszczelnienie, tylko dla wielu podatników jest to podwyżka podatków. No i zgodnie z tą deklaracją toruńską faktycznie tą ustawę zawetuje. Na to naprawdę liczę. Może znowu jestem naiwny, ale taką mam nadzieję. Kamil, kto u nas pisze te ustawy? Bo ja się zaczynam zastanawiać. Mówisz, że ten przepis jest źle napisany, ten jest źle słownie, ten jest źle funkcjonalnie napisany, tak? To w takim razie kto jest w tych biurach legislacyjnych? Powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, naprawdę nie wiem. Chyba ci ludzie się zmieniają razem ze zmianą ekipy, dlatego, że o ile Nowy Ład miał wiele błędów, też był wprowadzany na kolanie. My tam wiele rzeczy krytykowaliśmy. Na przykład tam był taki podatek od przerzuconych dochodów, który był tak napisany, że nawet twórcy nie wiedzieli, jak to interpretować. Wiele było błędów, ale to były przepisy znacznie lepiej napisane niż ten projekt. Ten projekt ma tyle nieścisłości i z tym leasingiem, tego jest dużo więcej. W tej ustawie o fundacji rodzinnej, kwestii najmu już musieli autokorekty wprowadzać, bo też to zostało źle napisane. No są tam ludzie, po tak zwanej, z tego co kojarzę, aplikacja legislacyjna, tak to się chyba nazywa, to są legislatorzy zawodowi. I takie babole wychodzą, gdzie praktycy, doradcy podatkowi, którzy nie mają pojęcia o pisaniu przepisów, oni je interpretują. Wskazują, że to jest źle, to można obejść w minutę, to można obejść w 2 minuty. No nie tak powinno to funkcjonować. Myślę, że byłoby trochę lepiej, gdyby te takie uzgodnienia, powiedzmy, na etapie jeszcze projektu rządowego, tak? Czyli zanim z tym projektem wychodzimy do Sejmu, to jeszcze go tworzymy, to tutaj robimy jakieś konsultacje, zapraszamy na przykład przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wiem, że czasami tak jest robione. Zresztą ja wiem, że bodajże pan wiceminister Jarosław Neneman jest doradcą podatkowym, więc też powinien nad tym czuwać. Natomiast no, tam są ewidentne babole i po prostu powinni chyba w większym zakresie się konsultować, zanim wyjdą z tym projektem do Sejmu, bo komisje sejmowe to powinny usuwać takie no już drobiazgi, jakieś korekty drobne, natomiast nie naprawiać przepis, który jest wadliwie napisany. Jeżeli mamy Rządowe Centrum Legislacji, to brzmi bardzo poważnie, prawda? To powinny być najlepiej napisane przepisy. Więcej wybaczymy tym projektom poselskim, które właśnie piszą współpracownicy posłów czy klubów, projektom obywatelskim jeszcze więcej powinniśmy wybaczać. Natomiast no, Rządowe Centrum Legislacji, no to powinien być absolutny top of the top. A oni tworzą projekt, który ma ewidentne błędy, ewidentne luki, które doradca podatkowy z rocznym doświadczeniem obejdzie w pół godziny, tak? Usiądzie, podrapie się po głowie, wypije kawę i już ma kilka obejść wymyślone, a tacy bardziej doświadczeni, lotni doradcy podatkowi, jak jeszcze zwołają się w 10, to wymyślą kolejne 10 patentów, tak? No nie tak to powinno działać. Przepisy da się pisać dobrze, tak żeby były trudne
trudniejsze do obejścia, tylko trzeba mieć troszeczkę doświadczenia przede wszystkim, wiedzieć jak przepisy działają w praktyce. No i chyba po to powinni być zapraszani przedstawiciele właśnie zawodów prawniczych czy doradcy podatkowi, żeby dawać ministerstwu tą taką perspektywę zewnętrzną. Tym bardziej, że przecież doradcy podatkowi są chętni, bardzo, bardzo chętnie udzielają się wszelkich konsultacji, tylko muszą być o nie proszeni. A jak zrobić normalne, porządne konsultacje, kiedy projekt powstaje w połowie września i ma wejść 1 stycznia, tak? Zauważcie, o tym w ogóle jeszcze nie powiedzieliśmy, że o ile ta fundacja rodzinna, to tam już jest chyba w Senacie, no szkoda, że tego nie sprawdziłem, natomiast ten projekt zmian PTCIT to jeszcze nie wyszło z rządu, to jeszcze nie wyszło, to jest nadal na stronie RCL. Więc, a mamy połowę października. Zanim to trafi do Sejmu, potem znowu do Senatu, potem prezydent ma przecież swój czas na podpisanie lub weto. Ja nie wiem, kiedy ich zdaniem to by miało być opublikowane. Się zaraz okaże, że vacatio legis tych zmian to będzie w praktyce 2 tygodnie, nawet miesiąca nie będzie. Podczas tej rozmowy nasunęło mi się pytanie, od razu zastrzegam naszych widzów, że to są sytuacje teraz hipotetyczne, to jest case study, to nie jest żadne doradztwo podatkowe i nie doradzamy takich rzeczy. Organy podatkowe też przestrzegam, że nie będziemy rozmawiać o obejściu prawa. Powiedziałeś o tym ryczałcie w spółce medycznej i o podmiotach powiązanych. Czyli rozumiem, że jeżeli jest prezes w spółce medycznej i jest na ryczałcie i wystawia sobie fakturę, ma teraz powiedzmy 8,5%. To jeżeli 14, ale ja zmieniam teraz w spółce z prezesa zarządu na panią Krysię, która się zajmowała do tej pory zakupami, a udziały sprzedaje na spółkę w Delaware, to już nie są podmioty powiązane i zostaje nam konstrukcja podatkowa, która funkcjonuje. Jeżeli faktycznie pozbędziemy się powiązań, to tak. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ta definicja podmiotów powiązanych, ona jest mimo wszystko dość szeroka i ona też uwzględnia możliwość wywierania faktycznego wpływu na działalność jednostki. Natomiast oczywiście tą możliwość wywierania faktycznego wpływu jest przede wszystkim trudno udowodnić. To jest jakby jedna rzecz, więc kwestie dowodowe. Natomiast tak, no taki manewr na pewno mógłby tutaj pomóc. Obejście byłoby też formalnie znacznie prostsze. Wyobraźmy sobie, że mamy powiedzmy 2 lekarzy. Już bądźmy przy tych lekarzach. To są koledzy, każdy ma swoją przychodnię. Takich przypadków może być w Polsce przecież bardzo dużo. Wchodzą w życie te przepisy. No i ci lekarze tam przy kominku, przy drineczku sobie siadają i mówią: słuchaj Krzysiu, wchodzą te przepisy w życie, to zróbmy tak. Ja będę wystawiał fakturę na twoją spółkę, ty na moją. Dobra, nie ma problemu. Czy ja będę pracował u ciebie, a ty będziesz pracował? Oczywiście, że tak. Zaznaczona w hipotetycznych sytuacjach. To typowo akademicka rozmowa. Także. Dokładnie tak. Znaczy pierwsza opcja, najlepsza, to faktycznie, że się zamieniają pacjentami, to by było najlepsze, ale przecież usługi można też refakturować. Także te medyczne, dlaczego nie? No przy refakturowaniu jest łatwiej troszeczkę to podważyć, powiedzieć, że jest to robione w celu obejścia. Faktycznie, gdyby się mogli tak naprawdę zamienić, jeden otwiera gabinet u drugiego i na zmianę, to już jest nie do podważenia, tak? Natomiast można też to robić na refakturowaniu. A co na przykład, jeżeli lekarz wystawia taką fakturę do spółki, w której jest jego żona? Czy to jest powiązany, czy nie? Żona jako udziałowiec? Jako prezes. Powiedziałbym, że są to podmioty powiązane. Przechodząc jeszcze do tych zmian podatkowych, ostatnie pytanie z mojej strony. Czy te deregulacje, które były prowadzone przez zespół Brzoski, ta deregulacja przyniosła jakieś faktycznie wymierne skutki w systemie podatkowym, twoim zdaniem? Na razie jeszcze nie, bo jest to troszeczkę za świeża sprawa. Natomiast ta deregulacja Brzoski naprawdę zawiera wiele fajnych rozwiązań, przede wszystkim związanych z szeroko rozumianą cyfryzacją. Od lat na to czekaliśmy, bo Polska niestety wolno się pod tym względem rozwija. Nie wiem, czy mieliście kiedyś tą przyjemność funkcjonować samodzielnie, bez udziału księgowej na takim portalu PUEZUS, taki zielony, kojarzycie? To jest dramat. To są wczesne lata 90. Mogę wam też powiedzieć na przykład spółki giełdowe. Ja mam do czynienia no niestety z takim kanałem komunikacji jak ESPI. Znam doskonale. Tak, i pobiera się taki plik z zakończeniem JAR jeszcze. O Jezu, to jest tragedia. To nawet chyba nie są lata 90, tylko jeszcze wcześniej. Mieliśmy przyjemność być w spółkach z New Connectu w radach dozorczych i dostęp do ESPI mieć. Tak? No to ESPI to jest dramat całkowity. Fakt, że jak się człowiek tego nauczy, to już nie jest tak źle, ale no to nie powinno tak wyglądać, że ktoś musi tracić czas. Ja się w ten system wdrażałem chyba z 2-3
godziny, zanim to pojąłem, a interfejs powinien być taki, że bez wdrażania jestem w stanie wszystko zrozumieć i na przykład pochwalić można ten nowy portal e-Urząd Skarbowy. On działa bardzo intuicyjnie. Nowa skrzynka e-doręczeń też dosyć fajnie wygląda. Natomiast jest jeszcze wiele do zrobienia i te reformy pana Rafała Brzoskiej idą właśnie w kierunku cyfryzacji. Jeżeli chodzi o typowo kwestie podatkowe, no to jest chyba troszeczkę za wcześnie, żeby to ocenić. Natomiast ja osobiście wszystkie te zmiany oceniam zdecydowanie na plus, bo dążą one przede wszystkim do ułatwienia życia. To nie są zmiany fundamentalne, to są zmiany zazwyczaj takie drobne, techniczne, dotyczące na przykład tego, że coś mogę załatwić elektronicznie, że mogę umowę leasingu podpisać elektronicznie, że mogę umowę z pracownikiem podpisać całkowicie elektronicznie. Takie rzeczy, które ułatwiają bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw. Typowo na podatki to nie będzie miało dużego przełożenia, natomiast na funkcjonowanie przedsiębiorców moim zdaniem na pewno tak i zdecydowanie oceniam to pozytywnie. Jakie są największe błędy naszego systemu podatkowego? Co byś zmienił w tym systemie podatkowym, żeby on był lepszy dla ludzi, można powiedzieć? Cytując klasyka, podatki powinny być niskie i proste. I ja się z tym naprawdę zgadzam. Też trochę pół żartem, pół serio, ale gdybym się nie zgadzał, no to nie byłbym w tej firmie, w której jestem. Co ja bym zmienił w podatkach na przykład dochodowych? Pomysłów jest wiele, natomiast ponieważ ja osobiście, gdzieś to też wynika, to siłą rzeczy jest powiązane z poglądami gdzieś tam politycznymi. Ja jestem wolnorynkowcem, od zawsze byłem i uważam, patrząc na zagmatwanie polskiego systemu podatkowego, że wprowadzenie jednej sztywnej stawki liniowej dla wszystkich przedsiębiorców powiązanych z stosunkowo wysoką kwotą wolną od podatku, nawet na sporo wyższym poziomie niż teraz, byłoby zdecydowanie prostsze i byłoby zdecydowanie efektywniejsze. Bo co mamy teraz? Mamy od różnych źródeł różne podatki. Tu mamy podatek 19 zryczałtowany, tu jeszcze danina solidarnościowa, tu nie, tu mamy fundację rodzinną, tu mamy 9% CIT, tu 19, mamy te progi 12 i 32. Czy nie można by dla wszystkich przedsiębiorców, dla wszystkich podatników ustawić jednej płaskiej stawki podatku dochodowego, połączonej z wysoką kwotą wolną od podatku? Po co ta wysoka kwota wolna od podatku? Bo czysty podatek liniowy oczywiście ma wielu przeciwników, że podatki wymagają progresji, że to uderzyłoby w najbiedniejszych. Dlatego, jeżeli byśmy wprowadzili wysoką kwotę wolną od podatku, nawet nie 30 000, to może być 100 000 całkowicie wolne od podatku. Dlaczego nie? Połączone z płaską już stawką od nadwyżki, każdemu żyłoby się prościej, każdemu żyłoby się lepiej. Zobaczcie, ile sporów podatkowych byśmy uniknęli. Czy dany przychód idzie do źródła kapitały pieniężne, czy inne źródła, czy etat, tak jak jest z tymi programami motywacyjnymi, to też ta ustawa ma prostować. Naprawdę wiele różnych sporów podatkowych byłoby całkowicie nieaktualne, gdybyśmy wprowadzili jedną płaską stawkę liniową podatku dochodowego połączoną właśnie z tą wysoką kwotą wolną od podatku, bo jakiś element progresywny, zgadzam się, że powinien funkcjonować, natomiast to nie muszą być stawki 12, 32, 60, 70, jak niektórzy postulują. To może być stosunkowo wysoka kwota wolna od podatku i wszystko, co jest wyżej, ma już płaską stawkę liniową dla wszystkich. Ciężko by było wtedy to obchodzić nawet, prawda? Ciężko by było kombinować na inny ryczałt, na inny podatek. Ja na pewno miałbym znacznie mniej pracy, więc to, co teraz powiedziałem, to byłoby też wymierzone bezpośrednio we mnie. Kamil, mieliśmy w tym roku, jeżeli się nie mylę, czy w zeszłym, to szumne zatrzymanie Buddy i te kwestie związane z... To są chyba gry, loterie z nagrodami, to jakoś tak się nazywa. Loterie promocyjne, promocyjne. I wielki spór, właśnie nie wiem, czy to jest Urzędu Skarbowego, czy Celno-Skarbowego. Prokuratury tak naprawdę w Szczecinie. Przeciwko Buddzie. To był temat bardzo nośny. My do tego tematu nie odnosiliśmy się w kontekście takim prowadzenia jakiegoś wywiadu czy odcinka, natomiast interesuje nas to pod kątem właśnie teraz prawno-podatkowym. Kto ma rację w tym sporze między Buddą a Urzędem Skarbowym, czy Urzędem Skarbowym i prokuraturą? I jak to w ogóle wygląda? O co w tym chodzi? Bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, jak to technicznie wygląda. Moim zdaniem zdecydowanie rację mają influencerzy. Jak to technicznie wygląda? Jaka jest tutaj cała oś sporu?
faktycznie jak były te zatrzymania i te przecieki medialne gdzieś tam były takie bardzo skromne, to ja byłem przekonany, że to jest niemożliwe, żeby wbijali się ludziom na chatę, tłukli szyby, antyterroryści, normalnym ludziom, biznesmenom, bez żadnej historii kryminalnej wpadali do domów o taką rzecz, o takie zagadnienie, o którym za chwilę powiem troszeczkę szerzej. Myślałem wtedy, że musi być w tej sprawie jakieś drugie dno. I się okazało, że nie ma drugiego dna, że naprawdę chodzi o to. I teraz o co chodzi? Postaram się najkrócej, jak to jest tylko możliwe. Generalnie państwo ma monopol na organizowanie gier hazardowych. One są wymienione w ustawie. Jedną z form gier hazardowych są loterie pieniężne, czyli kupujemy dowód udziału w grze, na przykład lotto, tak? Jakieś tam liczby typujemy i z tego tytułu mamy nagrody. To jest objęte monopolem państwowym. Ten monopol wykonuje spółka Skarbu Państwa Totalizator Sportowy. Natomiast mamy też w tej ustawie coś takiego jak loterie promocyjne. I te loterie promocyjne mogą prowadzić dowolne podmioty, osoby fizyczne, osoby prawne, pod warunkiem uzyskania zezwolenia. I tutaj oczywiście ci wszyscy influencerzy te zezwolenia mieli. Na czym polega loteria promocyjna? Polega ona na tym, że kupujemy jakiś produkt, na przykład dajmy na to piwo, tak, bo na przykład tam Harnaś, Tatra, te wszystkie piwa mają taką akcję, że pod zawleczką są jakieś kody, również przyprawy, Kamis, Prymat, no wiele różnych podmiotów, marek organizowało te loterie, kupowało się jakiś produkt często spożywczy i można było coś wygrać. Samochód, laptop, pieniądze i jaki jest sens takiej loterii? Sens takiej loterii promocyjnej, stąd nazwa promocyjna, polega na tym, że ja przecież nie idę do sklepu po los w loterii, bo Kamis ma fajną loterię, można jak kupię kary, to coś tam mogę wygrać, tylko ja idę po kary, bo potrzebuję do obiadu, a wybiorę na przykład akurat Kamis albo tam Prymat niż jakąś inną przyprawę, no bo oni mają nadrukowane weź udział w loterii, może niektórych to przekonać. Większość ludzi myślę na to nie patrzy, ale niektórzy na to patrzą. I taki jest sens loterii promocyjnych. One, tak jak wskazuje nazwa, są promocyjne. Mają promować jakiś produkt, czyli wybiorę ten produkt, bo tu mogę wziąć udział w jakiejś loterii i coś wygrać, niż jakiś inny konkurencyjny, który leży obok. Ta loteria, te kupony są jakby obok tego. To jest dodatek, to jest forma promocji. I tak te loterie promocyjne tych właśnie przypraw, piwa, no różnych tam produktów sobie od lat funkcjonują. Ci wszyscy producenci uzyskują na to zezwolenia. Ta loteria musi mieć swój regulamin. Ten regulamin jest sprawdzany przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej właściwego i jest wydawane zezwolenie na przeprowadzenie tej loterii. Co zrobili ci influencerzy? Ci influencerzy podjęli współpracę z podmiotem, z jedną konkretnie spółką Influi, która bardzo sprytnie, ja bardzo podziwiam, bardzo fajny pomysł, absolutnie nie oceniam go negatywnie. Oni sobie wymyślili, że przecież te loterie promocyjne można przeprowadzić przy zakupie nie jakiegoś fizycznego produktu, tylko na przykład e-booka, tak? Tam poszli jeszcze troszeczkę dalej, to jest też dosyć kontrowersyjny aspekt, że w zależności jak drogiego e-booka kupiłem, to większą liczbę losów zamawiałem, natomiast jak najbardziej to się nadal wpisuje w istotę tych loterii promocyjnych. Czy było to obejście przepisów? Moim zdaniem tak, było to obejście przepisów, dlatego że faktycznie cel i sens tych loterii promocyjnych to jest tak jak wam powiedziałem, no promocja jakiegoś produktu. Tutaj nie chodziło o promocję e-booków. Zwłaszcza jak się kupowało 4 czy 5 takich samych e-booków. Dokładnie, gdzie to jest, przecież masz cały czas ten sam produkt. Tak, i to jest właśnie jeden z tych głównych argumentów też prokuratury. Nie chodziło absolutnie o te e-booki, chodziło oczywiście o tą loterię. No wystarczy spojrzeć, jak ona była reklamowana, jak była promowana. Tam było nastawienie nie na e-booka, tylko... Wygraj auto. Wygraj auto, dokładnie. Loteria 7 aut i tak dalej. Ewidentnie moim zdaniem było to obejście przepisów. Ja się z tym zgadzam.
Tylko i do tego miejsca się zgadzam z prokuraturą tutaj w Szczecinie. Natomiast gdzie my się rozbijamy? No oni uważają, że skoro to jest obejście przepisów, to jest to pranie brudnych pieniędzy, jest to wyłudzenie podatku VAT, wystawianie nierzetelnych faktur i tak dalej i całe te zarzuty, co ich zdaniem uprawnia do wbijania tym ludziom na chatę o 5-6 nad ranem, wybijanie okien, antyterroryści, filmy jeszcze jakieś promocyjne. No moim zdaniem państwo tu się strasznie skompromitowało i tak uważam i mam taką nadzieję, że te odszkodowania będą tutaj naprawdę wielomilionowe, bo tak powinno przynajmniej być. Szkoda, że do Skarbu Państwa, a nie bezpośrednio do pana prokuratora, który wydał takie postanowienie. No niestety, dokładnie tak. Natomiast zgadzamy się do momentu, że jest to obejście przepisów. Tylko no co z tego, jeżeli mam przepis, który jestem w stanie dosyć łatwo obejść, to kto za niego jest odpowiedzialny? Obywatel czy ustawodawca, który ten przepis tak napisał? Zwłaszcza, że zezwolenia zostały wydane. To jest drugi aspekt. Znowu, ta słynna zasada, ale ona jest wywodzona z zasady praworządności, z konstytucji, zasada zaufania państwa, obywatela do państwa. Jeżeli mam zezwolenie i to nie jeden raz, tylko razy 20, 30, weryfikowali te regulaminy, wiedzieli, że tam są e-booki, wiedzieli, że w zależności od liczby e-booków mam tyle i tyle kuponów. Gdyby wtedy ten dyrektor Izby Administracji Skarbowej, to jeszcze byli różni, z różnych w ogóle, różnych ośrodków w kraju, w Łodzi, Warszawie, Krakowie, naprawdę to były różne ośrodki. Gdyby tam była decyzja, że no nie, bo naszym zdaniem jest to naruszenie przepisów, jest to obejście ustawy, my nie wydajemy takiego zezwolenia, okej, sprawa jest jasna. Ale dostali te zezwolenia. Przeprowadzili loterię promocyjną, która literalnie wpisuje się w loterię promocyjną. Patrząc na cel przepisów, ich funkcję, wykładnia funkcjonalna, no nie, no to jest fakt. Ale obywatel ma obowiązek stosować się do litery prawa, a nie do celu czy funkcji przepisów, których obywatel w ogóle nie musi znać. Konstytucja wymaga, żeby obywatel znał konstytucję, ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe i akty prawa miejscowego. Tyle. To jest zamknięty katalog. Tam nie ma stenogramów z posiedzeń Sejmu, uzasadnień do projektów. Cel ustawy jest kwestią całkowicie pozanormatywną i żaden obywatel państwa nie ma obowiązku stosować się do celu przepisów. Jeżeli ktoś stworzył taki model, literalnie stosował się do przepisów i miał potwierdzenie kilku różnych organów prawomocne, przeprowadził tą loterię promocyjną całkowicie zgodnie z tymi zezwoleniami, to nie można absolutnie takiej osobie zarzucać popełnienia czynu zabronionego. Dlatego zgadzam się z tym, że było to ominięcie przepisów, ale uważam, że co z tego? Odpowiedzialne za to jest państwo, to jest po pierwsze, a po drugie z omijania przepisów tak naprawdę stricte podatkowych, czy tej ustawy o grach hazardowych, no nie takie środki, one były całkowicie nieproporcjonalne. Jeszcze nagrywanie jakichś filmów promocyjnych z tego, jak ci antyterroryści pod bronią do youtuberów, no naprawdę już wolę się ugryźć w język, żeby... Jeden z hoteli w Warszawie, tak? Wyważanie drzwi w hotelu, tak? No to było niesamowite. Absurd. Ludzie bez żadnej historii kryminalnej. Państwo polskie, chociaż nie, bo powiem za dużo, będę miał dyscyplinarkę zaraz. Były przykłady, gdy państwo polskie układało się z przestępcami. Niestety były, nawet medialnie takie przypadki. A youtuberom z TikToka i z YouTube'a wyważa drzwi, wrzuca granaty hukowe i wyciąga ich w kajdankach i wywozi na drugi koniec kraju. Przy kamerach. Takie mamy państwo, niestety. Bardzo nad tym ubolewam, ale tak jest. Dlatego, tutaj dodam od siebie, a najwyżej będę miał tą dyscyplinarkę, dlatego śpię tak spokojnie, kiedy optymalizuję tym klientom podatki. Wiem, że na przykład jakiemuś klientowi zaoszczędziłem kilkadziesiąt, czasami nawet ostatnio u klienta to było kilkadziesiąt milionów złotych tak naprawdę na jednej operacji. Ja śpię jak dziecko, naprawdę. Śpię spokojnie, bo po prostu nie mam zaufania do tego, na co Skarb Państwa wydaje pieniądze, czy minister właściwy do tego i w ogóle patrząc na to, co się dzieje.
to, co dzisiaj rozmawialiśmy, jak wprowadzane są przepisy, jak wprowadzane są zmiany ustaw podatkowych, jak państwo traktuje obywateli, którzy przestrzegali litery prawa. Być może nie przestrzegali jakiejś interpretacji celowościowej, ale litery prawa przestrzegali. Absolutnie nie mam żadnych skrupułów, żeby klientom doradzać w taki sposób, żeby podatków płacili jak najmniej. Wiesz, chyba tutaj sprawdza się ta zasada, że państwo działa jedynie opresyjnie, tak? I wywiera przez swoje organy na, że tak powiem, obywateli jedynie opresyjny charakter, tak? A nie ten charakter opiekuńczy, można powiedzieć, bo w tym, patrząc teraz na nasze państwo, no to można powiedzieć, że tylko podnoszą nam podatki. Ja jak patrzę na przykład, to co chwilę widzę jakąś kolejną akcję polskiej drogówki, która się pojawia w internecie, tak, że polska drogówka w tym tygodniu będzie łapała za telefony, w przyszłym tygodniu będzie łapała za jakieś nawigacje przyczepione do szyb, tak, no ale to nie poprawia chyba bezpieczeństwa, tylko raczej właśnie napędza budżet i wszystkie te kwoty idą gdzieś nie wiadomo gdzie tak naprawdę. Dlatego państwo powinno być minimalne, ograniczać swoją rolę do porządku publicznego, do ochrony porządku zewnętrznego, czyli kwestia obronności i do wymiaru sprawiedliwości. I to jest moim zdaniem tyle, te 3 filary. Całą resztę można śmiało zostawić sektorowi prywatnemu, no ale to takie jest moje zdanie, tak jak powiedziałem, jestem wolnorynkowcem. Niektórzy pewnie by powiedzieli, że skrajnym i po prostu tak uważam. Natomiast takie sytuacje pokazują, że opinie tych skrajnych wolnorynkowców, tak to nazwijmy, no, mają bardzo dużo sensu, tak, niestety. Czy ta historia z Buddą jest taką przestrogą dla innych youtuberów, influencerów i czy to trochę zaora ten rynek influencerski, bo z tego co wiem, chyba po tej akcji już więcej loterii nie widziałem na YouTubie, a sami jesteśmy, powiedzmy, youtuberami w mikroskali. A zorganizowalibyście loterię, widząc co się stało z tymi właśnie youtuberami? Dlatego mówię, czy to pogrzebało tą branżę? No Budda myślę, że trochę YouTuberem. Tak. No powiem wam, że ja osobiście nie chciałbym być wywlekany z domu jeszcze przy 2 małych córkach, przy żonie. Nie wyobrażam sobie tego. Także sam osobiście też bym się obawiał. I myślę, że tak, że no raczej nikt się na to nie zdecyduje w najbliższym czasie, chyba że ktoś bardzo odważny. Co ciekawe, zauważcie, że gdyby ktoś taki się znalazł, to całkiem fajny materiał mógłby nakręcić na ten temat, że organizuje loterię. To ja proponuję tak. Zorganizujemy wszyscy we 3 loterię. Ty nam to zrobisz podatkowo, my zrobimy prawnie i zobaczymy, czy do nas wpadną. Musiałbym się na ten czas na rok gdzieś przeprowadzić, na jakąś Maltę, Cypr. Tam jest trochę cieplej. Wolałbym nie ryzykować. Pomyślimy, może ten fragment wytniemy, może zostawimy, zobaczymy. Drodzy słuchacze, bardzo fajny wywiad. Kamil, bardzo ci dziękujemy. Myślę, że dużo ciekawej wiedzy. Oczywiście zachęcamy do zostawiania komentarzy, do zadawania pytań, do dyskusji, do kłótni w komentarzach, bo to napędzi nam algorytmy. Dzisiaj naszym i Państwa gościem Kamil Wielewicki, wiceprezes Mencen S.A., doradca podatkowy, radca prawny. No cóż, jeżeli macie też problemy podatkowe, zostawimy w opisie filmu linki do kancelarii, ale pewnie nie trzeba. Dziękujemy dzisiaj za Twój czas i dziękujemy za fajny wywiad. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo.